Cześć, to jest kanał Projekt Excel. Ja mam na imię Sebastian, a tematem drugiego odcinka podstaw Excela jest adresowanie komórek, czyli jak zastosować dolary w Excelu. Zapraszam. W arkuszu kalkulacyjnym wyróżniamy trzy sposoby adresowania komórek: adresowanie względne, bezwzględne oraz mieszane. Temat ten podzielę na dwa odcinki. W tym filmiku zaprezentuję, jak działa adresowanie względne i bezwzględne, natomiast w kolejnym omówimy sobie adresowanie mieszane. Adresowanie pokazuje nam sposób, w jaki odwołujemy się w formułach do poszczególnych komórek w arkuszu. Jako dane pomocnicze wykorzystam tabelkę z innego filmiku na kanale dotyczącym tworzenia interaktywnego dashboardu sprzedaży w Excelu. Jeżeli nie widzieliście tamtego odcinka, zapraszam również do obejrzenia. Link znajduje się w opisie. Jak widzimy, waluta w naszych danych pomocniczych to dolar, a nie polski złoty. Z tym, że nie te dolary są tematem odcinka, ale te, które wstawiamy w formuły, co za moment zaprezentuję. Na początek zobaczmy, jak działa adresowanie względne. Aby to zrobić, stwórzmy prostą formułę sumującą wartości z 3 lat. W tym wypadku sumujemy komórki C3, D3 oraz E3. W momencie, gdy najedziemy naszym kursorem na prawy dolny róg danej komórki, widzimy, że nasz krzyżyk zmienia się z białego na czarny i w tym momencie możemy naszą formułę przeciągnąć albo w prawo, albo w dół. W tym wypadku interesuje nas ten kierunek i adresowanie względne działa w ten sposób, że nasze odwołania komórek przeskakują automatycznie zgodnie z kierunkiem, w którym przeciągnęliśmy naszą formułę. Czyli w przypadku, gdy przeciągniemy naszą formułę na jedną komórkę niżej, nasze odwołania również przeskoczą jedną komórkę niżej. Widzimy zatem, że tym sposobem wszystkie nasze sumy policzyły się prawidłowo poprzez zastosowanie adresowania względnego. Możemy to sprawdzić, podświetlając sobie formułę przy pomocy klawisza F2. Jest to bardzo intuicyjny i łatwy sposób obliczeń w momencie, gdy musimy jedną formułę zastosować w wielu wierszach czy kolumnach. Obliczenia na formułach nie zawsze są takie wygodne i proste jak w tym wypadku. Zobaczmy sobie na kolejny przykład, w którym zastosujemy adresowanie bezwzględne. W tym przykładzie obliczymy sobie wartość naszych danych w polskim złotym przy pomocy kursu złotego, który mamy dostępny w komórce K3. Zaczynając od lewego górnego rogu, przemnożymy sobie nasze pierwsze dane z komórki C3 razy kurs złotego. Możemy sobie naszą wartość podświetlić przy pomocy klawisza F2. Jak widzimy, dla tej jednej komórki taka formuła jest wystarczająca. Wartość w dolarach została przemnożona przez kurs. Otrzymaliśmy wynik w polskim złotym. Natomiast co się stanie w momencie, gdy przeciągniemy tę formułę w poziomie lub w pionie? Jak widzimy, otrzymujemy zera, które wynikają z tego powodu, że
nasze odwołanie do komórki K3, w której mamy nasz kurs złotego. Również to odwołanie zostało przesunięte o jedną komórkę zgodnie z kierunkiem, w którym przesunęliśmy naszą formułę. Dokładnie ta sama sytuacja nastąpiła w drugim wypadku. Co natomiast musimy zrobić, aby uniknąć takiego błędu? Do tego potrzebujemy zablokowania naszego odwołania. Do blokowania komórek w Excelu służą dolary, które możemy wstawić przed kolumną bądź przed wierszem lub oczywiście w obu przypadkach jednocześnie. Na początek zablokujmy sobie kolumnę K i zobaczmy, co się stanie w takiej sytuacji. W momencie, gdy zablokowaliśmy kolumnę K i przeciągniemy naszą formułę w prawo, otrzymujemy prawidłowe dane, ponieważ nasze odwołanie kolumny zostało zablokowane, nasza kolumna nie zmieniła położenia. W związku z tym wartości mamy prawidłowe. Natomiast jeżeli przeciągniemy formułę w dół, niestety wartość nie jest prawidłowa, ponieważ nie mamy zablokowanego wiersza. W związku z tym w naszej formule musimy zablokować zarówno kolumnę, jak i wiersz. Wstawiamy symbol dolara również przed wierszem. I w tym momencie możemy już bezpiecznie przeciągnąć naszą formułę zarówno w prawo, jak i w dół do końca tabeli. I nasze wartości powinny być prawidłowe. Zawsze warto sobie sprawdzić losowo ze dwie komórki, czy rzeczywiście zostało to prawidłowo policzone. Jak widzimy, dane są prawidłowe. Została przemnożona wartość z trzeciej kolumny przez nasz kurs. W innym przypadku dokładnie tak samo. Wynik jest prawidłowy. Zastosowaliśmy tutaj adresowanie bezwzględne. W kolejnym odcinku zaprezentuję, jak działa adresowanie mieszane. Jeżeli ten odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.